tym, że będzie to must have z pewnym ale. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na moje 20 must have. Z tym, że będzie to must have z pewnym ale. Ale żeby się dowiedzieć, to trzeba oglądać dalej. Zapraszam. Od kilku dni bardzo intensywnie myślę o swojej kolekcji i o tym, co tak naprawdę nadal w moim sercu gra, który zapach porusza najbardziej moje serce. I wiecie, co Wam powiem? Tak naprawdę to większość, 90% mojej kolekcji porusza moje serce. Jest 10%, które jest i jest fajnie, że jest, ale nie jest to jakieś takie, nie wiem, bardzo, bardzo wow. Natomiast 90% jakbym chciała, to tak naprawdę powinno się tu znaleźć. Natomiast co brałam pod uwagę? Będą tu flaszki, które są już moją którąś flaszką, które po prostu odkupiłam. Bo to o czymś świadczy. Chyba najlepiej świadczy o tym, że dany zapach się kocha albo po prostu ma się potrzebę posiadania go w kolekcji. Brałam pod uwagę moje myśli. Jeżeli to jest mój pierwszy flakon, to moją myśl na temat tego, czy ja sobie odkupię daną flaszkę i czy kupię ponownie kolejny flakon. I w taki oto sposób wybrałam 20 flaszek. I zaczniemy może od zapachów, które mam już kolejny flakon. Zacznę może od Angel Nowa. Widzicie, że serce mi się kraje, prawda? Tak, ja wprawdzie odkupiłam nowy flakon, ale to nie jest Angel Nowa Muglera. To nie jest to, co ja miałam. To nie jest już ten sam zapach. Znalazł się tu, dlatego że bardzo bym chciała mieć stary rocznik Angel Nowej. I jak Wy to oglądacie, to może mam kolejny flakon właśnie ze starego rocznika, dlatego że odezwała się do mnie Julia, moja Wicka, pozdrawiam. I powiedziała, że ma zapakowany stary batch, jeżeli chce, to może mi odsprzedać. Miała się do mnie odezwać, jeszcze się do mnie nie odezwała, ale może jest bardzo zajęta i może jednak będę miała ten stary batch Angel Nowej, ponieważ tego już nie polecam. To nie jest ten Angel Nowa. Dlaczego? Angel Nowa jest bardzo pudrowa. Ta z 2020, której ja miałam flakon, to był bardzo specyficzna, przepiękna pudrowość, która robiła coś niesamowitego dla tego zapachu. Tu jest już rozwodniona wersja. Ta pudrowość straciła, zapach stracił kompletnie na mocy. To jest rozwodniona wersja. Tak jak Wam wcześniej mówiłam, rozwodniona wersja to równie dobrze mogę mieć te EDT i z tym EDT zostać i w sumie po co mi EDP. Natomiast na tyle kocham ten zapach jednak ciągle, nadal, że nie potrafiłam go nie mieć. Żałuję, że trafił mi się nowy batch, żałuję, że tak zepsuli przepiękną woń, niesamowitą dla mnie. Woń, która naprawdę za każdym razem poprawiała mi dzień. Ale to jest zdecydowanie zapach, który ja potrzebowałam mieć w kolekcji. No i dlatego on tutaj jest, bo być może jeszcze uda mi się dorwać stary batch i bardzo chętnie go przytulę. Kolejny zapach, znowu muglerowski. To jest również zapach, który już odkupiłam. Alien. To jest któryś mój flakon, więc EDP oczywiście wersja, więc jak najbardziej o nim tutaj mówię. Póki co nie umiem żyć bez Aliena. Nie wiem, jakie moje życie miałoby być bez Aliena. I mam nadzieję, że żaden batch nowy tego nie zmieni i tej miłości mnie nie pozbawi.
To jest zapach taki mój, słuchajcie, pewniak. Jeżeli nie wiem, co założyć, bo na przykład chcę mocno czymś pachnieć intensywnie, być taka charakterna i widoczna, no to zawsze do głowy mi przychodzi jako pierwszy Alien. I mimo, że otoczenie może go nie znosić, nie lubić, to ja po prostu kocham ten jaśmin tu. Kolejny mój flakon to jest zapach letni. To zawsze był mój zapach letni, uwielbiany i ukochany. I tak jak bardzo lubiłam Chanel Chanson Tendre na lato, tak jak bardzo lubiłam My Way, to jednak ten zapach jako jedyny odkupiłam. I to jest L'Impératrice cesarzowa od Dolce & Gabbana. Ja Wam muszę powiedzieć, że ja naprawdę ten zapach uwielbiam. To jest mój taki już od lat standardowy letniak. Zapach, nad którego odkupieniem zastanawiałam się dosłownie 2 minuty i po prostu to zrobiłam, więc to o czymś świadczy. Kolejny flakon, który odkupiłam. Nie musiałam, bo tak naprawdę to nie jest tak, że ja coś odkupuję po to, żeby mieć do sklepu. Jeżeli jakiś zapach odkupuję, to dlatego, że chcę go po prostu ja mieć i potrzebuję go mieć. I taki jest najnowszy Shalimar L'Essence. No, najnowszy Shalimar jest obecnie inny, Millésime Rose, ale ten dla mnie jeszcze jest najnowszy i ten uwielbiam, ubóstwiam. Kocham tę wanilię, kocham tę pudrowość, kocham te esencje tutaj i to jest mój trzeci flakon. Kolejny zapach odkupiony, drugi flakon już prawie pusty, żeście tak wykupili i trzeba czaić się na trzeci, czyli Sheridan Lovers in Pink. Ubóstwiam ten zapach. Jedna z Was napisała, czy ja czuję tu nutę bakaratową. Tak, ja od zawsze tu czułam nutę bakaratową, tyle, że ta nuta jest tak zakamuflowana wszystkim innym, co tu się dzieje, jakąś taką owocowością, szampanowością, takim wesołym vibe'em, że tak naprawdę to połowa tego bakaratowego sznytu w ogóle nie wyczuwa, a druga połowa delikatnie czuje, ale naprawdę to w ogóle nie dominuje zapachu, on jest po prostu zapachem szczęścia. A jak to nie mieć zapachu szczęścia w kolekcji? I ostatni flakon, który odkupiłam i te, o których Wam teraz mówiłam, to głównie był mainstream, nie jakieś albo nisza, ale też tania stosunkowo, nie jakieś duże pieniądze zapłaciłam za te flakony. Ale jeżeli się odkupuje flakon, który kosztuje 1000 zł, no to chyba znaczy, że musi być w kolekcji. I Initio Narcotic Delight to jest zdecydowanie flakon i zapach, który ja muszę mieć w kolekcji. Wielokrotnie Wam o nim mówiłam, więc nie będę tu się jakoś niebywale rozwodzić, ale nie jest tu tylko dlatego, że jest moim ślubniakiem. Jest tutaj dlatego, że po prostu wzbudza we mnie takie emocje, jakich inne nie wzbudzają. To jest zapach dla mnie idealny na zimę, a że w sumie, tak ujmując, to takich zapachów na zimę tu wcale nie ma za dużo, no to Initio Narcotic Delight, moja miłość. I to był ostatni flakon, który odkupiłam. Reszta to będą takie, które na 100% odkupię, jak tylko mi się skończą. Mało tego, niektóre są stosunkowo nowe w mojej kolekcji, a jeszcze inne, o których Wy myślicie, że tu pewnie będą, wcale ich tu nie ma. Zapachem, który na pewno sobie odkupię, jest Ex Nihilo Blue Talisman. Wersja EDP, wersja ekstraktowa mi się tak nie podoba. To jest po prostu śliczny zapach. Śliczny i tu nie ma dwóch zdań. On jest i wesoły, i taki, nawet nie wiem jak to nazwać, ale on mi się jawi też dosyć elegancko. To jest zapach, o którym zbytek coś mówić, słuchajcie, bo to jest zapach, który trzeba poznać. To jest zapach, który był mi kiedyś polecany bardzo na grupach. Kupiłam go w ciemno, byłam wręcz namawiana, żeby ten zapach mieć, że jest po prostu wart poznania, posiadania.
i nie żałuję ani jednej złotówki wydanej na ten zapach. Tak mi przypadł do gustu. Ja sobie nie wyobrażam, że Blue Talisman nie ma w mojej kolekcji. To jest zapach do odkupienia i to na 100%. Tutaj myślę, że nikogo nie zaskoczę, a mianowicie Hibiscus Mahajata od Maison Crivelli. Tak, to jest zapach do odkupienia. To jest zapach słodkawy, kwiatowy, ze skórzaną otoczką i naprawdę on tak niesamowicie na mnie gra. Fantastycznie. Nie jest w żaden sposób przytłaczający, mimo że ma naprawdę świetne parametry. To wszystko jest tak skomponowane, że dla mnie nie jest to ani przesłodzone, ani zbyt suche, ani zbyt skórzane. Chociaż ja kocham zapachy skórzane, ale tutaj myślę, że głównie dla tej kwiatowości posiadamy ten zapach i dla tej niebywałej słodyczy, która wydaje się też pudrowa, ale moim zdaniem to właśnie ta skórzaność powoduje, wydaje nam się, że ten zapach jest pudrowy, ale chyba jednak nie do końca. Przepiękna woń. Kolejna woń raczej nikogo nie zdziwi. Prawie już jej nie mam, jak widzicie. I to jest na 100% zapach do odkupienia. Myślę, że może nawet w wersji ekstraktowej. Essential Parfum Bois Imperial. Przepiękny, drzewny, z akigalą zapach, podobnie jak Blue Talisman zresztą. Cudownie mnie orzeźwiający, mam wrażenie, i biznesowo stawiający do pionu. To jest zapach, który jak pomyślę o załatwieniu jakiejkolwiek trudnej sprawy, to sobie myślę, Bois Imperial mi to załatwi. Dosłownie. Tak, tu też jestem znowu przewidywalna, ale spokojnie, moja przewidywalność w końcu się skończy. Ale póki co Ganymede to jest moja przewidywalność. Też pół flaszki już mam. Ubóstwiam ten zapach skórzaności i owocowości, którą czuję na początku. Kocham parametry, to jak on cudownie otacza wonią swoją całą naszą osobę. To jest taki zapach, słuchajcie, który z jednej strony bardzo orzeźwia, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jednak trochę otula. To jest bardzo dziwne, bo naprawdę w wydźwięku generalnie zapach jest świeży, ale przez to, że ja zawsze jak go noszę, mam takie odczucie, jakby mnie ta woń okalała z każdej strony, to mam takie poczucie jakiegoś otulenia. Zapach dla mnie jest po prostu wybitny. No i myślę, że mojej przewidywalności był koniec. Teraz Wam powiem o tym, czego może się nie spodziewacie, chociaż powiem Wam teraz o zapachu, który jeżeli mnie oglądacie dłuższą chwilę, no to nie będzie dla Was zaskoczeniem, tak mi się przynajmniej wydaje. Anomalia i zapach Sahara 4800. Jezu. Dla mnie wybitne dzieło sztuki. Naprawdę wybitny zapach. Niektórzy odbierają go dosyć mineralnie. Ogólnie suchsze zapachy możecie odbierać mineralnie. To jest zapach piachu, dosłownie dla mnie, pustyni albo nadmorskiej plaży, czy jak tam chcemy to nazwać. W każdym razie ja po prostu czuję tak wiele w tym zapachu. On jest dla mnie tak wybitnie zrobiony, tak nieziemski. To jest zapach, który musi być w mojej kolekcji, choćby się waliło i paliło, ja ten zapach odkupię. Tak bardzo go kocham. Czy w ogóle istnieje perfumoholizm albo fascynacja perfumami bez miłości do różanych perfum? Myślę, że się perfumoholikiem nie mogłabym do końca nazwać, gdybym nie poznała Atelier des Ors Villa Primrose, bo po prostu nie pokochałabym róży, a dzięki temu zapachowi pokochałam. To jest zapach, który jest też z tych bardziej wesołych. To jest taka róża
podana trochę inaczej, bo bardzo wesoło, odświeżająco i bardziej kwiatowo niż w jakikolwiek inny sposób. Przez obecność tu też innych takich lekkich kwiatów, ta woń jest po prostu bardzo przyjemna. Jest bardzo przyjemna dla mnie i bardzo przyjemna dla otoczenia. Chociaż ja się staram nie sugerować absolutnie otoczeniem. I ta moja 20, te moje must have nie są wybierane pod względem komplementów. Są wybierane pod względem tego, co mi dają. Jak ja się czuję w tym zapachu. Jaką energię uzyskuję dzięki tym perfumom. I właśnie dzięki nim uzyskuję energię totalnej kobiecości i piękna róży. Dzięki nim w ogóle w róży się zakochałam. Podobnie powstała moja miłość do piżma. Jestem w szoku, jak bardzo nasz gust ewoluuje. Tak samo jak lubię perfumy vintage, tak samo mocno obecnie kocham zapachy piżmowe. Drzewo sandałowe, ale piżmo jednak jest górą. I powiem Wam, że chyba jednak zaczęła się ta miłość od Mask Palace Jovoya. Jezu, słuchajcie, nie wiem jak Wam to powiedzieć, ale jedno z lepiej skomponowanych zapachów piżmowych, które znam, chociaż kocham wiele i uwielbiam też te kobiece, ale ten zapach to jest połączenie drzewności z piżmem, tak niebywale elegancko zrobiony, tak niebywale stawiający do pionu. Ja mam wrażenie, że gdybym nie miała Bois Imperial, to byłby też mój biznesowy zapach. Jeżeli mam wziąć pod uwagę właśnie zapachy, którymi chciałabym coś uzyskać, załatwić jakąś sprawę, to bym powiedziała, że właśnie Bois Imperial i ten to są dwa zapachy, które stworzą aurę powagi, elegancji, wyrafinowania, które pozwolą mi ugrać pewne rzeczy. Tak odbieram te dwa zapachy. Oba są bardzo świeże, oba są drzewne. Ten jest piżmowy, tamten jest drzewno-świeżo-akigalowy. Ale ten jest po prostu mistrzostwem świata, naprawdę. No i właśnie, przeszliśmy przez piżmo, to przejdźmy już przez te piżmo do końca, bo ten zapach to też jest piżmo. To jest piżmo bardzo krzyczące, niezwykle projektujące. I Nichey Meant to be Seen, patrzyłam ile mam w ogóle płynu, bo już nie za dużo. Tutaj jest, więc trzeba będzie odkupić. I teraz tak, ja go tu pokazuję, chociaż miałam flakon 100 ml. Chciałam Wam odsprzedać to i zostawić sobie flakon 100 ml, ale to było ciężej sprzedać niż ten flakon zapakowany 100 ml, więc sprzedałam tamto, bo stwierdziłam, że jeszcze mam to, a i tak będę to zużywać przez lata, mając tyle zapachów. Ale już dziś żałuję, bo chciałabym go mieć w zapasie. Dostać ten zapach jest bardzo, bardzo trudno. Bardzo często jest wyprzedane. To jest tak niebywale piękny, bardzo kobiecy, turbo kobiecy zapach, że nie mogę Wam nawet tego w żaden sposób opowiedzieć. Jak tylko wyobraźcie sobie jedwabną pościel, nie satynową, jedwabną pościel, którą wypraliście w mleku, do którego dodaliście odrobinę właśnie jakiegoś zapachu piżma. I kładziecie się w to spać. Czujecie tę delikatność tkaniny i jedwabiu. Lekki chłód tej tkaniny, ale też za moment on się ogrzewa o Wasze ciało, zaczyna się robić ciepły. Otula Was ta tkanina, lekko pachnąca piżmem, która po prostu jest z Wami cały czas, wchodzi Wam w nos
i czujecie się jak najlepiej zaopiekowane i najpiękniej pachnące osoby na świecie. Niesamowity jest ten zapach. Idąc dalej, piżmem. To jest moja nowość. To mam od bardzo niedawna. Ale po prostu te piżmo tu powaliło mnie na łopatki. Mask Nurasana od Maison Crivelli. Szok. To jest zapach, który ja muszę mieć w kolekcji. I mimo, że on jest nowy, jeszcze w sumie nieużywany wiele razy, to ja wiem, że jak on mi się skończy, to ja muszę go odkupić. Muszę go po prostu mieć. To jest tak wyjątkowo zrobione piżmo. Jedyne w swoim rodzaju, inaczej podane, na mojej ulubionej, charakterystycznej bazie Maison Crivelli. Ja Wam o tym zapachu opowiadałam bardzo niedawno. Musicie ten zapach poznać, słuchajcie, bo jest naprawdę turbo wyjątkowy, niesamowity, wspaniały. No i ostatni, jeżeli chodzi o piżmo. To jest oczywiście Mask Therapy od Initio. A to jest te piżmo słodkie, piękne, kobiece, takie niesamowicie gładkie. Naprawdę ten zapach i parametry, i to, jak się w nim czujecie, jest po prostu przepiękny. Ja uważam, że on jest dosyć podobny do tego najnowszego Narciso Rodriguez Pure Blanc, ale jest jeszcze lepszy, jest jeszcze fajniejszy, jeszcze niesamowitszy. Jest po prostu czysto piękny. Ja go muszę mieć w kolekcji, ja już to wiem. Zostały mi, słuchajcie, 4 zapachy i postaram się przebrnąć przez to jak najszybciej. Więc może skoro o Initio znowu mówię, to powiem Wam jeszcze o jednym zapachu, bo Atomic Rose od Initio to też jest zapach, który z chęcią kupię, ale nie 50 ml, tylko już 100. Zresztą Mask Therapy też, bo to jest po prostu tak cudowna róża, mocna, też ze sznytem moim zdaniem bakaratowym. Tak projektująca, taka też owocowa. Tu jest dosyć duża doza owocowości. No, słuchajcie, każdy z tych zapachów daje mi coś niesamowitego. Ten zapach daje mi ogrom pewności siebie. Bardzo dużo też charyzmy. Czuję się taka w nim, że mogę wszystko, góry przenosić. To jest tego typu zapach, a ja potrzebuję takich zapachów w swojej kolekcji. Jest tutaj jeden zapach Amouage. Ja wiem, że wystawiacie, że jest to Guidance, ale to nie jest Guidance. Nie ma tu żadnego zapachu takiego akigalowego w swoim 100% wydźwięku. Bo ani Blue Talisman, ani Bois Imperial tak naprawdę nie są 100% akigalowe. Tam czuć dużo innych rzeczy, bardziej niż akigale. Ale Amouage Existence to jest coś, czego już mam niewiele, a co bardzo chcę mieć w kolekcji cały czas. On wypełnia pewną lukę, ponieważ on daje mi, mimo że to akigali nie ma, delikatny vibe akigalowy. Daje mi też delikatną aldehydowość, czyli taką przestrzenność, która jest w Dia 40. Ale daje mi też delikatność, subtelność, wykwintność, coś takiego bardzo wyszukanego, czego nigdy wcześniej w niczym nie czułam. Zapach jest wielowymiarowy, przepięknie gra na skórze. Na początku wydaje Wam się, że jest to jakiś tam zwykły zapaszek, ale kiedy przechodzi przez swoje 3 fazy, robi się z Wami coś po prostu niebywałego. Zapach jest moim zdaniem wybitny i dla mnie to jest troszkę połączenie tych amuażów, które ja właśnie w kolekcji mam, czyli Dia 40, Guidance i jeszcze odrobinę więcej, może jakaś właśnie piżmowość z Mask Therapy, chociaż to nie jest te piżmo, ale
Jest taka mleczność, delikatność, trochę podobna. No ten zapach jest moim marzeniem spełnionym, ale musi być w kolekcji. Kinetic Nail. Jak mi się skończy, to ja muszę mieć drugą flaszkę. Co by się nie działo, ja po prostu muszę mieć drugą flaszkę. Ubóstwiam ten zapach, ubóstwiam te róże z liczy. Uważam, że to jest naprawdę genialnie zrobiony zapach. Dla mnie to jest zapach też szczęścia. Ja bym go ustawiła w tej kategorii Sherigana, L'Imperatrice też, zapach Hibiscus Mahajat, zapach Angel Nova. To są zapachy, które mi dają szczęście. To są takie moje wybory, kiedy ja potrzebuję impulsu, po prostu. On mi się niezwykle wesoło kojarzy. Ubóstwiam ten zapach i on musi być w mojej kolekcji. I ostatni zapach to spodziewaj się niespodziewanego, a raczej spodziewanego. Chciałam to zamknąć klamrą czegoś, co na pewno wiedzieliście, że się tu znajdzie i przytrzymałam Was do ostatniego, czyli Pêche Mirage od Guerlain. Odkupię ten zapach, choćby nie wiem co. Ja go po prostu odkupię. Jak mi się skończy, będę miała nową flaszkę. Mimo że to kosztuje ogromne pieniądze, ja po prostu muszę mieć kolejną flaszkę tego zapachu. Ubóstwiam te brzoskwinie z tym zamszem. Niezmiennie, znowu kategoria zapachu bardzo mnie rozweselającego. Ja sobie nie wyobrażam, że w mojej kolekcji nie ma tego dzieciątka, po prostu. Jest jeszcze kilka zapachów, które byłyby w tej mojej kategorii must have, ale ograniczyłam się do 20. Jest kilka flaszek, które naprawdę bardzo grubo bym się zastanawiała, czy nie odkupić, gdyby mi się skończyły. Ale jest też ogrom flaszek, które już wykończyłam i nie myślę o tym, żeby kiedykolwiek do mnie wracały, jak dobrze zresztą wiecie, jeżeli oglądacie moje filmy. Więc to są te, które albo już odkupiłam któryś flakon, albo na 100% odkupię, jak tylko mi się skończą. A jak widzieliście, no te pojemności są już marne w niektórych flaszkach, więc trzeba się spodziewać, że zamiast kupić nowy zapach, jakiś poznać coś nowego, ja po prostu odkupię coś, co znam i co bardzo lubię, ponieważ kolekcja to nie jest tylko eksplorowanie, to jest też budowanie tego i posiadanie tego, co kochamy najbardziej. Podzielcie się w komentarzach swoimi must have'ami. Może nie aż 25 chociaż. A jak chcecie, to i 20, jak chcecie, to możecie nawet 30. W ogóle, czy macie jakiś limit zapachów, które chcecie mieć w kolekcji i nie chcecie tego limitu przekraczać w żaden sposób? Bo ja sobie ustaliłam taki limit 300 flaszek i kupuję, ale jak wykończę albo sprzedam, pozbędę się jakichś, to dopiero kupuję. Natomiast absolutnie nie dążę do tego, żeby mieć 1000 czy więcej, bo uważam, że te 300 to jest i tak już ogrom. Dzięki za dzisiaj, kochani. Buziaczki i do następnego. Pa, pa!